Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dziś pogadamy o czymś, co może się wydawać banalne, ale potrafi naprawdę mocno namieszać w głowie Twojego psa. Bo czasem mówisz jedno, a robisz zupełnie coś innego. I to nie jest złośliwość ani brak miłości. To po prostu ludzka rzecz. Mamy swoje nawyki, swoje schematy, ale dla psa to może być naprawdę szalona układanka bez sensu. Co tak naprawdę mąci w głowie twojego psa? Pierwsza sprawa, mówisz zostań, a potem każesz mu przyjść. Brzmi znajomość zostań i chodź, to przecież dwa zupełnie inne komunikaty. A jednak wielu opiekunów mówi zostań, robi 2 kroki, a potem chodź, chodź, super. Dla psa to jakby powiedzieć czekaj i nie czekaj jednocześnie. I wiesz co? On wtedy nie wie, co ma zrobić. A przecież psy bardzo chcą być mądre, chcą rozumieć, uczyć się. Tylko musimy im dawać jasne znaki, nie mieszać. Druga sprawa, złość za coś, co wydarzyło się pół godziny temu. Pies coś zbroił. Może pogryzł kapcie, może rozszarpał rolkę papieru toaletowego na drobne śnieżynki. A ty wracasz z pracy, widzisz to wszystko i zaczynasz karcić. Ale twój pies nie łączy tych faktów. Dla niego to, co było 2 minuty temu, już nie istnieje. On nie rozumie, że to chodzi o to, co zrobił wcześniej. Myśli, czemu mój człowiek jest nagle taki zły? Przecież siedzę grzecznie. I wtedy w psiej głowie rodzi się niepewność, lęk i zamieszanie. I trzecia, bardzo częsta rzecz, niespójne reguły. Czyli raz wolno wskakiwać na kanapę, innym razem nie. Czasem można szczekać na przechodniów, innym razem cicho przestań. Pies potrzebuje zasad, które są zawsze takie same. Jeśli dziś coś wolno, a jutro już nie, to wiesz, co się dzieje? Pies zaczyna się stresować. Nie dlatego, że chce cię złościć, tylko dlatego, że nie rozumie, czego od niego chcesz. No dobra, jedziemy dalej, bo to dopiero początek. Prawda jest taka, że my, ludzie, często robimy rzeczy w dobrej wierze, ale zapominamy, że dla psa świat wygląda inaczej. Czasem myślimy, to tylko drobiazg, a dla psa to cała filozofia. Weźmy taki przykład. Zostawianie psa w napięciu bez wyraźnej informacji, że coś się kończy. Na przykład zabawa. Machasz szarpakiem, pies skacze, bawi się, emocje buzują, wszystko gra. I nagle ty się odwracasz, idziesz sobie, siadasz do komputera, a pies stoi i czeka, bo nie wie, czy to już koniec, czy może zaraz znowu będziesz rzucać. I to nie jest kaprys, to kwestia emocji. Dla psa brak klamry, brak zamknięcia to jak zawieszony stan. Dlatego tak ważne są rytuały. Koniec, już wystarczy, dziękuję. Proste słowa, które domykają sytuację i pozwalają psu spokojnie wrócić do siebie. Kolejna rzecz, bardzo częsta, mówimy do psa za dużo, za szybko, zbyt ludzkim językiem. No chodź tu, przecież mówiłam, że nie wolno tam iść. Dlaczego znowu to zrobiłeś? I tak dalej. A pies słyszy tylko szum. Parę znanych słów gdzieś tam się przebije, ale całość? Brzmi jak jeden wielki chaos. Psy potrzebują prostych, jasnych komunikatów. Im mniej słów, tym lepiej. Nie znaczy to, że nie można z nimi gadać, ale do zadań i komend warto mieć osobny, bardzo czytelny język. I jeszcze jeden błąd, który niby wygląda niewinnie. Przywołanie psa tylko wtedy, gdy coś mu się kończy. No wiesz, chodź tutaj. I zaraz po tym koniec spaceru, koniec zabawy, koniec wolności. Jak często wtedy pies nagle nie słyszy, bo skojarzył, że chodź tutaj oznacza koniec przyjemności i zaczyna unikać tego hasła. A potem człowiek się frustruje. Dlatego warto robić odwrotnie. Przywołuj psa i pozwól mu znowu odejść. Nagródź go, pochwal, a potem biegnij. Wtedy to słowo nie będzie budziło niechęci, tylko będzie zaproszeniem do relacji. Teraz, kochani, wchodzimy jeszcze głębiej w psie emocje. Bo wiesz, czasami to nie chodzi o to, co robisz, ale jak często to robisz. I tu pojawia się coś,
co nazwę roboczo niestałością emocjonalną człowieka. Raz się śmiejesz, raz krzyczysz, raz głaszczesz, a za chwilę odpychasz, bo akurat się spieszysz. Dla psa, który jest mistrzem odczytywania nastrojów, to jak roller coaster bez pasów bezpieczeństwa. On nie rozumie, że ty miałeś gorszy dzień. On tylko czuje, że nie wie, czego się po tobie spodziewać. A to rodzi niepokój. I czasem pies, który nie wiadomo czemu zaczął zachowywać się dziwnie, po prostu nie ma poczucia bezpieczeństwa, bo nie ma stabilności emocjonalnej w relacji. Kolejna sprawa – karcenie za lęk. I to jest wybacz, ale coś, co naprawdę mnie wkurza. Bo jak widzę, że pies się boi burzy, fajerwerków albo człowieka w kapeluszu i słyszę: nie przesadzaj, chodź, nic ci nie będzie. Albo co gorsza, przestań się wygłupiać, to aż mnie skręca. Pies się nie wygłupia, pies się boi. Jego mózg nie analizuje logicznie, tylko przełącza się w tryb alarmowy. A ty, zamiast być latarnią, jesteś burzą. A wystarczyłoby być, usiąść obok, oddychać spokojnie, pokazać, że jesteś, że nie zostawiasz. I teraz błąd ostatni z tej trójki – przeciążenie bodźcami. Próbujemy psa przyzwyczajać do wszystkiego naraz. Idziemy na miasto, do galerii handlowej, pokazujemy mu ruch uliczny, dzieci, rowery, psy, dźwięki, wszystko naraz, bo musi się nauczyć. No właśnie, nie musi i nie powinien. Psy, tak jak dzieci, uczą się stopniowo. Potrzebują przerw, potrzebują przetrawić to, co zobaczyły. A my wrzucamy je w sytuację jak do wirówki. A potem się dziwimy, że pies oszalał. On nie oszalał. On po prostu nie miał gdzie schować głowy. Błąd numer 10, który jest największym i najczęstszym z nich wszystkich. To błąd, który nie brzmi jak błąd, bo nie wypowiadasz go na głos, bo nie krzywdzi fizycznie, nie zostawia siniaków, ale zostawia coś znacznie bardziej bolesnego – poczucie niezrozumienia. Bo tym błędem jest myślenie, że pies powinien się domyślić. Domyślić się, że teraz nie masz czasu. Domyślić się, że cię coś boli. Domyślić się, że ten spacer to musi być szybki. Albo że dziś nie będzie głaskania, bo masz doła. I domyślić się, kiedy może podejść, a kiedy lepiej zniknąć z oczu. Ale pies to niedomyślny program. On nie ma algorytmu. On ma serce. I to serce mówi mu tylko tyle, czy jestem bezpieczny, czy jestem kochany, czy jesteśmy razem. Zbyt często zapominamy, że pies, ten nasz najwierniejszy towarzysz, nie oczekuje wiele. On nie potrzebuje miliona komend, najlepszej karmy, fikuśnych zabawek. On potrzebuje ciebie. Tego, żebyś był spójny. Żebyś mówił to samo, co robisz. Żebyś dawał mu czas. I żebyś nie oczekiwał, że on sam się domyśli. Bo kiedy zaczniemy naprawdę widzieć psa, a nie tylko go posiadać, to wtedy dzieje się magia. On przestaje się bać, przestaje szaleć, przestaje gryźć, uciekać, warczeć, szczekać, bo wie, że jest z kimś, kto rozumie, kto widzi, kto słucha. I tym właśnie kończę dzisiejszy odcinek. Nie z morałem, tylko z myślą do serca. Pies to nie komputer do zaprogramowania, to przyjaciel do zrozumienia. A zanim się pożegnamy, to mam ogromną prośbę. Jeśli masz jakiś temat, który ci chodzi po głowie, coś, co cię ciekawi, niepokoi, zastanawia albo po prostu dotyczy twojego psa, napisz w komentarzu. Serio, czytam je wszystkie. Ten podcast nie jest po to, żeby gadać do ściany. On ma być dla was i o was i jeśli choć jednej osobie pomoże, to już warto było usiąść i nagrać. Kundel Podcast to trochę taka nasza wspólna kuchnia, w której rozmawiamy o psach przy kubku herbaty. Bez udawania, bez eksperckiego nadęcia. Po prostu jak przyjaciele. Dzięki, że byłeś dziś ze mną. Ściskam cię, gdziekolwiek jesteś, jakkolwiek wygląda twój dzień. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. I nie zapomnij, twój pies nie potrzebuje ideału. On potrzebuje ciebie. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi.
Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.